A więc najpierw wrzucamy zdjęcie, które znaleźliśmy, potem robimy taki overlay do tego zdjęcia. Wycinamy najpierw prostokąt, zaokrąglamy jego rogi. Wycinamy z overlaya ten prostokąt. Wycinamy backspace'em. Ustawiamy Ctrl+T, ładnie zdjęcie. Drugie zdjęcie, wycinamy kolejne miejsce w overlayu. Również używam do tego backspace'u. Teraz gumką z przezroczystością, zmniejszoną twardością wygumkowujemy tło, żeby było smukłe przejście. Teraz barwa i nasycenie i dopasowujemy drugie zdjęcie do pierwszego, żeby kolory były podobne. Teraz dodajemy kolor kryjący, fioletowy. Teraz wygumkowujemy i zmniejszamy krycie tego koloru. Teraz wycinamy 3 takie kółka w overlayu. Teraz z shiftem przytrzymanym robimy takie paski. Shift sprawia, że paski są równe. Teraz ucinamy końcówki tych pasków, żeby były równe. Teraz wpisujemy tytuł. Zaznaczamy i zmniejszamy. U góry przekręcamy o 90 stopni i dopasowujemy sobie. Teraz zaznaczamy różdżką napis i wycinamy w overlayu, tak żeby był wcięty napis w overlayu. Teraz narzędziem stempla maskujemy dziury, które powstały. Aby pobrać z jakiegoś miejsca miejsce do kopiowania, naciskamy Alt. Teraz robimy białą przesłonę. Teraz robimy również z shiftem paski obok napisu. Teraz zaznaczamy okrąg na planecie. Prawym przyciskiem zaznaczamy odwrócenie i backspace, aby usunąć tło. Teraz Ctrl+T i dopasowujemy rozmiar i gdzie chcemy mieć tę planetę. Teraz Alt, aby odnosiła się warstwa do właśnie planety i zmieniamy kolor. Teraz maska i wycinamy fragment planety tak, żeby nie zakrywała ręki i wyglądało to naturalnie. Teraz dodajemy cień na planecie, zmniejszamy krycie i przejdźmy już do okładki, którą widzieliście na miniaturce. Więc żeby to zrobić, wgrywamy jakiś template, wklejamy nasz projekt, zakrywamy poprzednią płytę naszą. Dodajemy folię z poprzednich odcinków, będzie również w opisie w tym odcinku, usuwamy tło. Dopasowujemy folię do obrazka. Zmniejszamy krycie folii. Teraz zaznaczamy tą płytę wystającą również okręgiem, tak samo jak planetę. Prawym przyciskiem i utwórz przez wycinanie. Teraz mamy osobną warstwę w postaci tej płyty. I wycinamy teraz gumką okrąg w środku.
Teraz zmieniamy tło, żeby to wyglądało naturalnie, jakby ta płyta rzucała cień. I teraz możemy jeszcze zmniejszyć jasność tej wystającej płyty, bo za bardzo się różni z okładką. To tyle. Mam nadzieję, że poradnik się podobał. A oto efekt finalny.